Dzisiaj wszystko, w sensie wstęp, to taka główna część gadanka i potem po napisikach będzie absolutnie nudne w sensie z jednego kadru, bo najpierw myślałem, żeby cudować, ale potem pomyślałem, że nie będę cudował. Dlaczego nie będę cudował, to Wam powiem, dlaczego nie będę cudował, bo jestem w miejscu jednym z najbardziej cudownych cudów świata, ale jest też inny powód, dlaczego nie będę cudował. Więc po prostu jest tak jak jest, że jest tylko jeden kadr, ale myślę, że to nie szkodzi. To zapraszam. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych spotkań z Ziemi Świętej. Wyruszyliśmy już z Nazaretu, już nas tam nie ma i dotarliśmy do, jeżeli tak można powiedzieć, centralnej części Galilei, czyli okolice Jeziora Galilejskiego. Jestem dzisiaj w miejscowości, która nazywa się Tabga. Więcej Wam o tym pewnie powiem w następnym odcinku, w sensie o co to chodzi z tą miejscowością, bo dzisiaj jestem w jej bardzo szczególnym punkcie i na tym punkcie chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali. Kochani, jest tutaj bardzo uroczo, ale strasznie wieje wiatr i możliwe, że coś będzie gdzieś tam przeszkadzało i będą jakieś szumy. Staram się robić co się tylko da, żeby nie było nic słychać, w sensie żadnych przeszkadzajek, ale jeśli tak będzie, to proszę wybaczyć. Moi drodzy, te okolice tutejsze, czyli rejony Kafarnaum, Tiberiady, no właśnie Tabgi i tak dalej, to jest po prostu przekleństwo pielgrzyma. Dlatego, że gdyby chcieć być takim bardzo dokładnym i szczegółowym pielgrzymem, to trzeba by się zatrzymywać mniej więcej 16 000 razy dziennie, bo tutaj mniej więcej co 2 metry coś jest. A to kamień, na którym coś się stało, a to kościół, który jest na miejscu, gdzie Pan Jezus coś zrobił, a to miejsce, gdzie coś powiedział, a to coś tam. I trzeba by tutaj w Galilei nakręcić prawdopodobnie ze 20 odcinków, żeby wszystkie te miejsca zaliczyć. Oczywiście nie zrobimy tego, bo to jest wszystko za dużo kręcenia, za dużo musiałoby być gadania, a ja też muszę się trochę jakoś gdzieś tu pomodlić, nie? I też z Wami tu pobyć, tak w modlitwie, w Eucharystii i duchowo, nie? Więc, no właśnie, więc będzie jak będzie. Będzie takie wybrane elementy najlepsze z możliwych w Ziemi Świętej. I kochani, tutaj z tego całego bogactwa, które jest dookoła, a wokół Tabgi naprawdę jest bardzo dużo takich cudownych miejsc. Miejsce centralne, miejsce jakoś tam najważniejsze chyba, albo jedno z najważniejszych, to jest Kościół Rozmnożenia Chleba. Jest tutaj bardzo piękna, taka benedyktyńska świątynia, która upamiętnia to miejsce, gdzie Pan Jezus jeden raz albo 2 razy, bo to różnie się interpretuje, rozmnożył chleb i ryby dla tego wielkiego tłumu ludzi, który się zebrał nad jeziorem. I kochani, to miejsce jest też szczególne dla nas dzisiaj, bo dzisiaj jest 100. vlog, a tak mi się przynajmniej wydaje, jak nagrywam, to wydaje mi się, że to będzie 100. vlog. Na początku myślałem, żeby zrobić oczywiście jakieś fikumiku, jakieś wielkie tam takie akcje, żeby coś specjalnego Wam przygotować. Ale potem jak sobie pomyślałem, że prawdopodobnie będę właśnie tutaj, w tym miejscu, to sobie myślałem, że zrobię coś innego. Nie będę cudował. Ja w ogóle generalnie uważam, że cudować na YouTubie trzeba. Ale nie będę cudował dzisiaj w tym filmiku, tylko chciałbym, moi drodzy, uczcić tą 100. rocznicę, jeśli tak można powiedzieć, vloga, w bardzo prosty sposób, mianowicie odprawiając za Was mszę świętą, po prostu tutaj, tak jak codziennie zresztą to robię, więc to nie będzie nadzwyczajne, aczkolwiek zawsze jest nadzwyczajne, bo to jest Eucharystia, więc ona jest zawsze nadzwyczajna. A po drugie chciałem Wam opowiedzieć jedną z najpiękniejszych historii biblijnych ever, która właśnie w tym miejscu się dokonała, która się właśnie wydarzyła tutaj, w tym miejscu rozmnożenia chleba. Ale o tym to za sekundkę. Na początek oczywiście, tak jak zawsze, zapraszam, żebyście sobie troszeczkę popatrzyli na to przepiękne, cudowne miejsce, na ten kościół. Zwróćcie szczególnie uwagę, będzie trochę to słabo widać, bo tam jest pod takim kątem to nagrane, no bo się nie dało inaczej. Jest tam taka bardzo piękna, bardzo słynna mozaika z tymi takimi chlebkami w koszyku i 2 rybami obok. Słynny znak chrześcijański wszędzie obecny. Jak zawsze, wszystkie te miejsca w Ziemi Świętej naprawdę są po prostu z ogromnym smakiem i pięknością zrobione. Popatrzcie!
Dobrze, moi drodzy, idźmy do rzeczy, czyli do historii, którą chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, czyli historii biblijnej, niesamowitej opowieści. Kochani, ten cud rozmnożenia chleba to jest taki cud, który mam wrażenie części, szczególnie współczesnym różnym kaznodziejem i teologom, sprawia pewną trudność. Słyszałem jakiś czas temu takie kazanie, w cudzysłowie genialne, które mówiło o tym, na czym miałoby polegać to rozmnożenie chleba. Otóż kaznodzieja ewidentnie nie wierzył w możliwości cudów Pana Jezusa i mówił, że cud tego spotkania polegał na tym, że Pan Jezus nie rozmnożył tam z 5 chlebów i 2 rybek na, nie wiem, tam 30 000 ludzi pokarm do jedzenia, tylko że było tak, że każdy z tych ludzi miał swój pokarm, tylko wszyscy trzymali je dla siebie. Ale kiedy zobaczyli, że Pan Jezus się dzieli tym, co ma, to zachęceni tym dobrym przykładem wyciągnęli te swoje rzeczy i nawzajem się podzielili, no i dla wszystkich wystarczyło. I ten kaznodzieja mówił, że to jest taki cud takiego dzielenia się w imię Jezusa, takiego niechowania dla siebie i tak dalej. I jakkolwiek przypuszczam, że przyświecała mu piękna idea wzbudzenia wśród ludzi solidarności i zachęty do tego, żeby się dzielić własnymi dobrami, no to moi drodzy, to nie o to chodzi w tym cudzie. Pan Jezus tutaj z 5 chlebów i z 2 rybek nakarmił kilkadziesiąt tysięcy ludzi i to jest po prostu mega sprawa. Ale najfajniejsze jest to, jak to zrobił, a opisał to najgenialniej święty Marek. W ogóle, taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, są tylko 2 cuda opisane we wszystkich 4 Ewangeliach. Jedno to jest oczywiście zmartwychwstanie, wszystkie 4 Ewangelie to opisują. Natomiast jedyny drugi cud opisany przez wszystkich 4, bo tak zawsze tam 2 opisuje, 3 opisuje, nigdy 4, ale wszystkich 4 opisało właśnie tylko rozmnożenie chleba. To jest bardzo ciekawe. Są 2 najważniejsze według ewangelistów w sumie cuda Pana Jezusa, bo wszyscy je opisali. Więc święty Marek jest geniuszem w opisie tego wydarzenia, moi drodzy. W sensie święty Marek opisał to tak, że jak sobie to przeczytałem po grecku, no to po prostu klękajcie narody przed tym gościem. W sensie przed Panem Jezusem, ale Marek to po prostu genialnie ujął w swoim opisie. Mianowicie, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na 3 rzeczy i zobaczyli, jaka jest rozkosz w tym opisie. Otóż, moi drodzy, znajdujemy się w miejscu, w sensie w tej Ewangelii u świętego Marka, kiedy on opisuje to wydarzenie, na jakimś pustkowiu nad brzegiem jeziora, gdzie nie ma jakichś wielkich struktur miejskich i tak dalej, nie ma supermarketów i innych tego typu rzeczy, oczywiście wedle tamtego czasu. Mamy po prostu puste miejsce z złaknionymi ludźmi. Jak ich widzi Pan Jezus, jak ich opisuje święty Marek i myślę, że Marek po prostu miał genialną intuicję tego, jak Jezus ich widział. Otóż są tam 3 takie wyrażenia, które w polskim tłumaczeniu niestety trochę umykają, a w Grece po prostu robią coś niezwykłego. Po pierwsze, pamiętacie, że Pan Jezus, kiedy chciał ich nakarmić, to kazał im się rozsiąść jakby do posiłku. Jest tam takie słowo, którego używa święty Marek, sympozja, w sensie Marek to w ogóle powtarza 2 razy. Kochani, to słowo, ono oznacza tak technicznie proszoną ucztę, czyli w sensie ucztę, na którą się wysyłało specjalne zaproszenia, taką ucztę dla specjalnych gości. Nie tak z przypadku, tylko to jest coś zorganizowanego dużo wcześniej, przygotowanego, ze świetną oprawą, ze świetnym jedzeniem, z fantastycznym kucharzem i tak dalej. Marek, kiedy to opisuje, to mówi nie tak, że Pan Jezus zobaczył, że ludzie są głodni, no i trochę tam chleba rzuci i tam niech trochę ryby pojedzą. Tylko Jezus, kiedy ma nakarmić zgłodniałych, to urządza ucztę z zaproszeniami. No to jest po prostu niesamowite, że Marek tak to opisuje. To w sensie mówi, zróbmy z tego pustkowia, zróbmy z tego miejsca nicości totalnie zorganizowaną, uroczystą kolację, uroczysty obiad. Druga rzecz, żeby to jeszcze lepiej opisać. Marek używa tam takiego wyrażenia chlorokorto. Chlora wam się może kojarzyć, bo to nam jest znane z języka również polskiego, w sensie chlorofil, tak to się mówi. Kochani, chodzi o to, że chlorokorto to znaczy zielona trawa. W sensie to jest najprawdopodobniej w okolicach Paschy, bo tak ewangeliści podają, że to miało miejsce jakby w czasie, że to było gdzieś w okolicach święta Paschy, czyli to jest w Izraelu taki moment, kiedy jest po bardzo ulewnych deszczach, po zimie, kiedy lało, czyli wszystko jakby kwitnie, wszystko jest takie nawodnione, soczyste. Czyli Jezus zobaczył po prostu wielką zieloną trawę tam. Pamiętajcie, że na początku była mowa o tym, że to jest miejsce takie pustynne, w sensie, no właśnie, jednocześnie pustynne, a jednocześnie chlorokorto, czyli po
prostu wszędzie Jezus widzi łąki kwitnące, trawy zielone, jak na pastwiskach po prostu. Jak się zaraz okaże, oni oczywiście są jak owce nie mające pasterza, stąd w ogóle ta trawa w oczach Pana Jezusa. Jak on ich tylko zobaczył po raz pierwszy, kiedy oni tam kiedy Pan Jezus na brzegu wysiadł i zobaczył, że oni tam są, to tak mówi ewangelista, że zobaczył, że są jak owce nie mające pasterza. I dlatego Jezus już na nich patrzy, po prostu jak na owieczki głodne, na trawie zielonej, którym trzeba ucztę przygotować. Ale co jest w ogóle już najpiękniejsze? Na końcu, kiedy Marek pisze, że Jezus kazał im się usadzić grupami, to używa tam takiego słowa prazjai, to różnie to można przeczytać, w sensie 2 razy je powtarza też, to znaczy po prostu grupa, ale dosłownie źródło tego słowa, tak mówią bibliści, oznacza grządki kwiatów, w sensie ozdobne grupy kwiatów. Pomyślcie, jak Marek to opisuje. Jezus na tym pustkowiu widzi zielone połacie łąk z grzędami kwiatów, na których będzie uczta. Taki jest Pan Jezus. Słuchajcie, to jest w ogóle coś niesamowitego. Ewangelia to jest po prostu mistrzostwo świata. Kochani, dlaczego wam to mówię? W sensie, dzisiaj w tą 100. rocznicę naszego vloga chciałem wam powiedzieć, że to jest zaproszenie Jezusa dla nas wszystkich. Jezus nie chce nam dać takiego życia, żeby było tak, żeby chociaż trochę, tak żeby było tak byle jak, tak żeby sobie jakoś poradzić, żeby jakoś dociągnąć do końca, żeby się może zbawić i żeby się nie zatracić. Nie. Zielone łąki, chlorokorto, grzędy kwiatów, klomby kwiatów i proszona z zaproszeniami uczta. To jest Jezusowy pomysł na to, jak nas nakarmić. Czego potrzebuje, żeby to się mogło wydarzyć? Tak naprawdę tylko jednego. Potrzebuje spragnionego tłumu, w sensie spragnionego człowieka. Zobaczcie, ci ludzie przybiegli gdzieś tam z drugiej strony jeziora, bo się dowiedzieli, że Jezus tu płynie. Nie wzięli jedzenia, nie wzięli tobołków, nie wzięli nic, nie wiedzieli, czy spędzą tam noc, czy będą mieli co jeść. Polecieli, bo było w nich ogromne pragnienie spotkania z Jezusem. Jak tylko Jezus spotka takie pragnienie, to jest w stanie zrobić zieloną trawę z grzędami kwiatów i z wielką proszoną ucztą. Jest jeszcze jeden szczegół, który to wszystko podbija do czegoś w ogóle już niezwykłego. Pamiętacie, że tam jest taki mały chłopak, który ma te 5 chlebów i 2 rybki. To akurat u innego ewangelisty jest. Ale jest tam taki szczegół podany. To jest bardzo piękne. Chłopak, którego imienia nie znamy, chłopak znikąd, chłopak, który miał koszyk pewnie dla swojej rodziny. Chłopak, dziecko. Jezus właśnie z takiej ociupinki, z tego chłopaszka, z tego, co on miał w rękach, zrobił to wszystko. Co to znaczy? On potrzebuje spragnionego serca i to serce może być najbardziej marne, małe i nic nieznaczące na świecie, tylko żeby do niego przyszło z tym, co ma. Wtedy Pan Jezus może zrobić absolutnie niezwykłe rzeczy. Jak znajdzie spragnione serce, które chce mu dać w ręce to, co ma. To może być najmarniejsze na świecie, ale jeżeli jest dane Jezusowi, to On z tego zrobi coś niezwykłego. I kochani, to jest ta niesamowita opowieść na dzisiaj. I ja myślę, że ona będzie genialnym wyrazem 100. rocznicy vloga. Zielone łąki z kwiatami, z proszoną ucztą, którą Pan Jezus dla Ciebie, dla mnie, dla każdego z nas przygotował. Potrzebuje tylko spragnionego serca i dania Mu w ręce to, co mamy. To może być najlichsze. Wystarczy Mu. Zrobisz to? Matko i córko, kochani, nawet sobie nie wyobrażacie, jak się namęczyłem, żeby nagrać ten odcinek. W sensie wieje strasznie ten wiatr i muszę cały czas przerywać, żeby coś tutaj tak strasznie nie szumiało. Much jest tu tyle, że po prostu non-stop się muszę odganiać, więc ciągle tam trzeba coś będzie ciąć. Przepraszam, jeżeli ten odcinek był taki rywany albo jakiś taki za bardzo cięty, ale inaczej się nie dało. Kochani, cudowne to miejsce jest. Idę się modlić tutaj dalej, Eucharystię za Was odprawić. I świętujmy dzisiaj 100. rocznicę vloga. Ja tam się bardzo cieszę, że już się spotkaliśmy 100 razy. Mam nadzieję, że spotkamy się 100 kolejnych. Tyle na dzisiaj. Błogosławię, pozdrawiam. Widzimy się w następnym odcinku. Pewnie jeszcze z Tabgi, bo coś Wam tu jeszcze muszę opowiadać, bo to jest tyle tych miejsc. Chociaż jeszcze z jedno to zrobimy. Więc do zobaczenia w następnym vlogu. Pozdrawiam, ściskam, błogosławię, z Bogiem. Pa!